Dzień dobry, witam Was serdecznie na trzeciej lekcji języka polskiego w ramach projektu Przystanek Opole Twórcza Integracja. Dzisiaj opowiem Wam o czasownikach i o tym, jak prawidłowo odmieniać je przez osoby i liczby w czasie teraźniejszym. Leksyka do lekcji będzie dotyczyła hobby oraz opowiadania o tym, co lubicie robić w wolnym czasie. W linku pod filmikiem znajdziecie oczywiście materiały dodatkowe i ćwiczenia pomagające utrwalić zdobyte informacje. Zapraszam Was serdecznie na słówko o czasowniku. Czasowniki to część mowy, która odpowiada na pytanie, co robi, co się z nim dzieje. To znaczy, że one nazywają czynności, działania, akcje, ale też stany. Tutaj macie kilka przykładów czasowników: czytać, grać, uśmiechać się, jeść, piec, iść, biegać, myśleć, mieć. Jak na pewno zauważyliście, one wszystkie kończą się na cie lub ce. Ta forma czasownika, właśnie w ten sposób zakończona, nazywa się bezokolicznik. Najprościej mówiąc, jest to forma podstawowa czasownika, podstawowa i bezosobowa, to znaczy, że ona nie wyraża żadnej osoby. Od niej powinniśmy zaczynać tworzenie wszystkich innych form czasownika, więc jest to też forma wyjściowa. Zanim zaczniecie odmieniać dowolny czasownik, upewnijcie się, że znacie jego prawidłowy bezokolicznik. Nie będzie to trudne, ponieważ właśnie ta forma bezokolicznikowa podana jest w słownikach. Odmiana czasowników nazywa się koniugacją. W języku polskim czasowniki odmieniają się przez bardzo wiele kategorii. Nas dzisiaj interesują te trzy: osoby, liczby, czasy. Na nich właśnie się skupimy. Do pozostałych będziemy pewnie też wracać, ale dzisiaj wystarczą nam te trzy. To i tak będzie bardzo dużo. Jeśli chodzi o liczby, to mamy oczywiście liczbę pojedynczą i mnogą. W liczbie pojedynczej mamy 3 osoby: ja, ty oraz on, ona, ono. I w liczbie mnogiej również mamy 3 osoby: my, wy oraz oni, one. Właśnie przez te osoby i przez te liczby będziemy odmieniać dzisiaj czasowniki. Dodatkowo musicie wiedzieć, że odmieniamy je przez czasy. Dzisiaj będzie to czas teraźniejszy, ale zajmiemy się też na pewno czasem przyszłym i przeszłym. Czasowniki polskie mogą odmieniać się zgodnie z jednym z 3 typów koniugacji, czyli odmiany. To znaczy, że każdy czasownik należy do jednej z tych grup. Konkretnie, wszystkie czasowniki w danej grupie mają takie same końcówki przy odmianie, czyli będziemy mieli jeden schemat odmiany, zgodnie z którym będziemy mogli zmieniać konkretny czasownik. Natomiast nie przyzwyczajajcie się do tego, że każdy czasownik w danej grupie będzie się odmieniał tak samo. W niektórych tematach pojawiają się oboczności, różnego rodzaju zmiany dźwięków, o których też musimy pamiętać. Jest też mnóstwo czasowników wyjątkowych, które po prostu należy nauczyć się na pamięć. Te trudniejsze znajdziecie w materiałach dodatkowych pod linkiem. Ja dzisiaj na prostszych przykładach pokażę Wam, jak wygląda schemat podstawowo w każdej grupie koniugacyjnej. W pierwszej grupie koniugacji mogą pojawić się czasowniki zakończone na ać, ić, yć, ować, awać, ywać oraz iwać. Pierwszy przykład tej grupy to będzie czasownik pisać zakończony na ać. Aby prawidłowo odmienić czasownik w dowolnej grupie, musimy znaleźć jego bezokolicznik i podzielić go na dwie części: temat oraz końcówkę. Temat u mnie zaznaczony jest na granatowo, a końcówka na różowo i dodatkowo otaczają taki zielony prostokąt. Końcówka to jest właśnie ta część, która będzie się w czasowniku zmieniać. W tym wypadku mamy odpowiednio końcówki esz, emy, ecie, on. Każda końcówka zarezerwowana jest dla konkretnej osoby. W ogóle w tej grupie te końcówki będą powtarzały się w każdym czasowniku. Zobaczycie to na kolejnych przykładach. Jeśli chodzi o temat, to on zwykle w żaden sposób się nie zmienia, to znaczy w takiej formie, w jakiej go widzicie, przynosicie go do kolejnych form czasownika w odpowiednich osobach i dodajecie tylko końcówkę. Zdarza się jednak tak, i tutaj widać to w czasowniku pisać, że w temacie zachodzi jakaś zmiana. To znaczy, że litera
w temacie zmieniła się na inną, albo jakaś litera się pojawiła, której wcześniej nie było i należy ją po prostu dodać. W tym wypadku S zmienia się na szy, dlatego nasz temat prawidłowo brzmi pisz. Nie pis, tylko pisz. I dodajemy do niego końcówki. W ten sposób powstają kolejne formy osób i liczb. Mamy więc ja piszę, ty piszesz, on, ona, ono pisze, my piszemy, wy piszecie, oni, one piszą. 6 różnych osób, 6 różnych form w czasie teraźniejszym. Inny czasownik z tej grupy, podróżować, on jest reprezentantem grupy czasowników zakończonych na ować, awać, ywać, iwać. Ponieważ te czasowniki łączy jedna wspólna cecha, w ich wypadku do tematu musimy dodać cząstkę uj lub aj w przypadku czasowników zakończonych na awać. Zabieram końcówkę ować, zostaje mi podróż, dodaję uj i mój temat brzmi podróżuj. I następne dodajemy końcówki, takie same jak dodawaliśmy w przypadku czasownika pisać. I mamy ja podróżuję, ty podróżujesz, on, ona, ono podróżuje, my podróżujemy, wy podróżujecie i oni, one podróżują. I ostatni przykład z tej grupy koniugacji to czasowniki zakończone na idź, idź. One będą zwykle w tej grupie króciutkie, to znaczy będzie to czasownik pić, myć, szyć, wić, bić i tak dalej. Do nich wszystkich będziemy do tematu dodawać literkę J, więc temat w przypadku pić będzie wyglądał prawidłowo pij. Ja piję, ty pijesz, on, ona, ono pije, my pijemy, wy pijecie, oni, one piją. W drugiej grupie koniugacji mogą pojawić się czasowniki zakończone na eć, idź oraz yć. Ogólnie końcówki osobowe, które pojawiają się w tej grupie, dzielą się na miękkie i twarde. Miękka końcówka ma literkę i, twarda końcówka literkę y. Jeśli bezokolicznik czasownika kończył się jak na idź, to używamy końcówki osobowej również z literką i. Ja robię, ty robisz, on, ona, ono robi, my robimy, wy robicie, oni, one robią. Jak na pewno zauważyliście, literka i w pierwszej osobie liczby pojedynczej ja oraz w trzeciej osobie liczby mnogiej oni, one zaznaczona jest na czerwono. Nie bez powodu, ponieważ ta literka nie jest częścią końcówki, to znaczy ona nie będzie powtarzała się we wszystkich formach czasowników, wszystkich czasowników w tej grupie. Ona tutaj jest potrzebna, by prawidłowo przeczytać słowo i powinna pojawić się po tematach zakończonych na w, f, p, b oraz n. To znaczy, że jeśli czasownik z tej grupy kończy się na jedną z tych liter, to literkę i dodajemy w osobie ja oraz oni, one. W pozostałych przypadkach tej litery tutaj nie wstawiamy, ona nie będzie potrzebna. Na przykład czasownik palić również kończy się na idź, ale w pierwszej osobie literki i nie będzie. Będzie palę, nie palię. I tak samo oni, one palą, nie palią, ponieważ temat tego słowa kończy się na l, nie na jedną z liter tutaj wskazanych w, f, p, b lub n. Kolejny przykład to czasownik tańczyć. On się kończy na yć, to znaczy, że wy już wiecie, że tutaj wybieramy twardą wersję końcówki. Ja tańczę, ty tańczysz, on, ona, ono tańczy, my tańczymy, wy tańczycie, oni, one tańczą. Ta twarda końcówka występuje po dźwiękach twardych w języku polskim, czyli takich, po których nie możemy użyć litery i, ży, RZ oraz rzecz z kropką, szy oraz czy. Po nich absolutnie nie stawiamy litery i ta zasada dotyczy w ogóle wszystkich słów w języku polskim. Te dźwięki wymagają użycia litery Y i nie wstawiamy tutaj również dodatkowej litery I w pierwszej osobie liczby pojedynczej, ja, ani w trzeciej osobie liczby mnogiej, oni, one. Wyjątkową trudność mogą Wam sprawić czasowniki zakończone na eć. Możecie się zastanawiać w przypadku tych czasowników, czy powinienem użyć końcówki isz, czy końcówki ysz, twardej czy miękkiej. Zasada jest oczywiście prosta. Twarde dźwięki wymagają twardej końcówki. To znaczy, że jeśli temat takiego słowa kończy się na rz, z z kropką, szy lub czy, to wtedy będziemy używać twardych końcówek ysz, ym, ycie. Jeśli temat
czasownika będzie kończył się dowolną inną literą, to wtedy używamy miękkiej wersji końcówki. W tym wypadku mamy słówko myśleć, ono kończy się literą L, to znaczy, że nie musimy używać tutaj twardego dźwięku i odpowiednio mamy formy ja myślę, ty myślisz, on, ona, ono myśli, my myślimy, wy myślicie, oni, one myślą. W trzeciej grupie koniugacji mogą pojawić się czasowniki zakończone na ać lub eć. W przypadku tej grupy nie usuwamy całej końcówki, ale tylko ostatnią literę, to znaczy cie. Po usunięciu cie dodajemy końcówki osobowe, odpowiednio ja umiem, ty umiesz, on, ona, ono umie, my umiemy, wy umiecie, oni, one umieją. Jak widzicie w trzeciej osobie liczby mnogiej, czyli oni, one, pojawia się litera J jeszcze, ją, tak? Oni, one umieją. Oczywiście to ją będzie pojawiało się we wszystkich czasownikach z tej grupy bez wyjątków. Czasami może przybierać formę dzą, oni, one jedzą. Zobaczycie to na przykładach trudniejszych czasowników w dodatkowych materiałach. Natomiast ta końcówka podstawowo i zwykle wygląda właśnie w ten sposób. Drugi przykład czasownika to uśmiechać się. On kończy się na ać, ale dodatkowo ma cząstkę się, czyli jest to czasownik zwrotny. O tym, jaką funkcję pełni cząstka się, również możecie znaleźć notatkę w materiałach. Natomiast ja chciałam Wam pokazać na tym przykładzie, że ona nie wpływa w żaden sposób na odmianę czasownika. Ona się nie zmienia. Ona po prostu z czasownikiem musi być w każdej jego formie, ale piszemy ją oddzielnie i nic z nią dodatkowego nie robimy. Tak naprawdę zmieniamy tylko tą część uśmiechać. Zabieramy końcówkę ci i dodajemy odpowiednio końcówki osobowe. Ja uśmiecham się, ty uśmiechasz się, on, ona, ono uśmiecha się, my uśmiechamy się, wy uśmiechacie się, oni, one uśmiechają się. Jeśli chodzi o tą cząstkę się, to musicie po prostu pamiętać, oprócz tego, że ona jest nieodmienna, że ona musi zostać z czasownikiem, jeśli była w jego formie podstawowej. To znaczy, jeśli ten czasownik wygląda uśmiechać się, to my nie możemy tej końcówki, tej cząstki się po prostu gdzieś przy odmianie zgubić. Zawsze musicie ją dodać do czasownika. W innym wypadku może być tak, że czasownik albo zmieni swoje znaczenie, albo w ogóle straci jakiekolwiek znaczenie. W przypadku uśmiechać, bez tego się, ten czasownik nic w języku polskim nie znaczy. No i po tych wszystkich grupach koniugacyjnych musimy opowiedzieć też o czasowniku być, ponieważ on w języku polskim rządzi się własnymi prawami. On się odmienia po swojemu, nie należy do żadnej grupy, ani do pierwszej, ani do drugiej, ani do trzeciej. On się odmienia w taki wyjątkowy sposób, a jest to jeden z ważniejszych czasowników w języku polskim i w ogóle w językach. Czasownik być. Ja jestem, ty jesteś, on, ona, ono jest, my jesteśmy, wy jesteście, oni, one, uwaga, są, tak? Nie są, jesemy, cokolwiek innego wymyślicie, są, tak? Tutaj ten czasownik i jego odmiana są do zapamiętania. Zwróćcie uwagę też, że w przeciwieństwie do innych grup koniugacyjnych, w których na przykład pojawiało się w drugiej osobie ty, szy na końcu, tańczysz, pijesz, podróżujesz, tutaj mamy si, mięciutko, to nie jest jesteś, tylko jesteś, tak? Si, miękko. O tym też proszę pamiętajcie. I na koniec kilka przykładów, żebyście zobaczyli, jak to może wyglądać w zdaniach. Jeśli chodzi o prawidłowy zapis zdania, to osobę w języku polskim można napisać w zdaniu, a można ją pominąć. W domyśle my wiemy z formy czasownika, jaka to jest osoba, dlatego nie musicie tego zapisywać. Na początku, kiedy się uczycie i pomaga Wam to utrwalić informacje i ułatwia Wam to pracę, możecie oczywiście to robić. To nie będzie jakiś błąd. Natomiast ogólnie pomijamy w języku polskim określanie osoby. Może poza osobami on, ona, ono, oni, one. One na początku zdania powinny być. Natomiast ja, ty, my, wy możemy absolutnie w zdaniu pominąć. Czasownik powie nam, jaka to jest osoba. Spaceruję z psem po parku. Mówisz bardzo głośno. Piotrek jest wysoki i szczupły. Ania podróżuje po świecie. Dziecko uśmiecha się do ciebie. Tańczymy tango. Pijecie kawę czy herbatę. Rodzice kochają swoje dzieci. Moje siostry są nauczycielkami.
I po tej części gramatycznej króciutka część leksykalna. Ja nie będę omawiać wszystkich słówek, które pojawią się w słowniczkach. Słowniczki będą dzisiaj naprawdę bogate i pełne nowych czasowników i związków wyrazowych. Natomiast ja bym chciała, żebyście zapamiętali z dzisiejszej lekcji szczególnie połączenie czasownika dowolnego z drugim czasownikiem. My dzisiaj przećwiczymy to na czasowniku lubić. Kiedy chcecie użyć dwóch czasowników obok siebie, w tym wypadku powiedzieć, co lubisz robić, to pierwszy czasownik występuje w formie osobowej w zdaniu, czyli go odmieniamy odpowiednio do osoby, a drugi czasownik pozostawiamy w formie bezokolicznika, czyli tej podstawowej. Wygląda to w ten sposób. Co lubisz robić w wolnym czasie? Lubię, uwaga, czytać książki. Nie lubię, czytam książki, tak? Lubię czytać książki, a ty? Lubię grać na gitarze i śpiewać. I tak będzie prawidłowo. Kilka innych przykładów, które można połączyć z lubię. Lubię czytać książki i gazety, lubię tańczyć tango, salsę, lubię pisać listy, wiersze, lubię spacerować, lubię podróżować, oglądać filmy, seriale, lubię grać na jakimś instrumencie muzycznym, wtedy gitarze lub skrzypcach i lubię grać w jakieś gry albo w jakieś gry sportowe, tak? Lubię grać w golfa lub w szachy, lubię śpiewać, gotować, uprawiać sport i fotografować. Więcej przykładów znajdziecie w słowniczku w materiałach dodatkowych. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję Wam za uwagę i zapraszam Was serdecznie na kolejną lekcję. Pamiętajcie o tym, żeby wykonać ćwiczenia, a jeśli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzach. Do zobaczenia i miłego dnia.